Cześć kochani, dzisiaj witam się z Wami z dzielnicy Büyükçekmece. Dzielnicy położonej nad Morzem Marmara w zachodniej części Stambułu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć o dwóch miejscach. Po pierwsze chciałabym Wam pokazać nową marinę Kıyı właśnie w dzielnicy Büyükçekmece, a po drugie pokazać Wam miejsce, którego raczej w Polsce nie ma. Jest to tak zwane İBB Sosyal Tesisleri, czyli restauracje i tereny rekreacyjne prowadzone przez miasto. Dzielnica Büyükçekmece to dzielnica, która dla współczesnych mieszkańców centralnego oraz wschodniego Stambułu jest raczej mało znana, dlatego że znajduje się ona na zachodnim krańcu miasta. Jest to dzielnica z dosyć długą historią, dlatego że pierwsze odkrycia archeologiczne wspominają o osadach, które tutaj były już w VII wieku przed naszą erą. Następnie dzielnica ta w czasach bizantyjskich była niezwykle ważna, dlatego że prowadził przez nią właśnie szlak między Europą a Konstantynopolem. Natomiast mieszkańcy Stambułu, troszkę starsi mieszkańcy Stambułu doskonale pamiętają, że w latach 90. lub też 80. właśnie dzielnica Büyükçekmece była taką dzielnicą wypadową dla mieszkańców, którzy chcieli po prostu spędzić czas nad morzem, poplażować albo połowić ryby. Ta dzielnica jest niezwykle ważna i bardzo się zmienia. Dzisiaj pokażę Wam, jak ona teraz wygląda. Gmina dzielnicy Büyükçekmece poprzez niezwykle atrakcyjne położenie tej dzielnicy postanowiła bardzo poważnie zainwestować w jej rozwój. I jednym z takich projektów jest właśnie ta marina, Marina Kıyı, Istanbul Marina, która łączy ze sobą cechy turystycznej mariny oraz bardzo fajnie zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Projekt ten został zrealizowany w ramach kampanii Yap, İşlet, Devret, czyli zrób, zarządzaj, oddaj. Na czym to polega? Polega to na tym, że firma, która przetarg wygrała, w 100% sfinansowała go z własnych środków i w ramach podpisanego kontraktu może zarządzać tą przestrzenią, i to jest marina, to są restauracje, puby, to jest przestrzeń parkingowa. Może nią zarządzać przez wiele lat. Nie wiem ile dokładnie lat, podejrzewam, że nie mniej niż 10 lub 20. Po upływie tego czasu cały ten kompleks zostanie przekazany z powrotem do Urzędu Miasta i Gminy. Ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, a dzielnica, w której mieszkam, znajduje się dosłownie po drugiej stronie tej zatoki. Nie wiem, czy będzie widać, tam jest taka duża wieża. To jest wieża, gdzie zaczyna się właśnie moja dzielnica, tam na wzgórzu. Marina Kıyı to nie tylko
marina, czyli nie tylko miejsce postojowe dla łodzi, katamaranów, żaglówek oraz jachtów. To też centra handlowe i bardzo dużo dosyć drogich restauracji. Jak widać, za mną marina ciągle jeszcze się rozwija i dosłownie cały czas od kilku lat powstają tutaj nowe budynki. Niektóre z nich to są bloki mieszkalne, niektóre z nich to są nowe restauracje. Także bardzo jestem ciekawa, jak finalnie będzie wyglądać cały ten teren. Co oferuje kyje marina? Marina może pomieścić około 1000 jachtów różnych rozmiarów, a obsługa przycumowa i serwis techniczny i usługi portowe są czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest tutaj też klub jachtowy i miejsca do ćwiczeń i relaksu przy wodzie. No i oczywiście, tak jak widać tutaj, centrum handlowe i gastronomia. I projekt ten obejmuje ponad 200 sklepów i restauracji, w tym lokale typu premium z widokiem na morze. Oczywiście te lokale są najdroższe. Restauracje i kawiarnie są częścią tutaj tej spacerowej strefy, która wiedzie ku plaży, gdzie można siedzieć nad wodą i obserwować zachód słońca. To jeden z głównych powodów, dla których odwiedzają to miejsce zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Od czasu powstania mariny Kyje praktycznie całe nabrzeże Büyükçekmece bardzo się zmieniło. I oczywiście teraz wszystko jest bardzo nowoczesne i estetyczne i wygląda super, ale moim zdaniem brakuje tutaj trochę tego ducha starego Büyükçekmece. Miejsca, w którym dosłownie przy plaży znajdowały się malutkie rodzinne knajpki, które serwowały świeżutką rybę albo na przykład pieczone gözleme albo kumpir. Teraz te interesy zostały przejęte przez restauracje i trochę szkoda. Teraz nadjeżdża coś, co zarówno ja i moja mama bardzo lubimy. Zaraz Wam pokażę. A czy tutaj można pływać? Tak, tutaj można pływać. Znajduje się właśnie na publicznej plaży właśnie w dzielnicy Büyükçekmece. Jest to dosyć duża plaża darmowa dla mieszkańców z dostępem do morza. Są tutaj też wydzielone takie mniejsze plaże, w których za opłatą można wykupić parasole oraz leżaki. Jaka jest czystość tej wody? Średnia bym powiedziała, no ale oczywiście w gorące, w upalne dni
woda jak najbardziej przyjazna każdemu. Słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i ja jednak wsiadłam do ciuchci. Jedziemy na przejażdżkę. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. All we need is now. Don't ever let me go. We got the whole night. Just let me feel you close. Come surround me. Don't ever let me go. Come surround me. Just let me feel you close. Slowly, but don't wait for too long. Just hold me. We're right where we belong. Don't have what you need, but I got what you want, babe. We don't have to leave. The night is still young. Stay in the light. I want you to see. A teraz coś, co dla mnie w tym miejscu jest bardzo ciekawe, to IBB Social Tesisleri, czyli miejsce gastronomiczne i rekreacyjne prowadzone nie przez prywatne firmy, ale przez Istanbul Büyükşehir Belediyesi, czyli władze metropolitalne Stambułu. Sama idea powstania Social Tesisleri powstała w 1994 roku, kiedy to Urząd Metropolitalny Stambułu postanowił otworzyć lokale gastronomiczne oraz miejsca rekreacyjne położone w bardzo fajnych lokalizacjach. Bardzo często są to restauracje nadmorskie, są to restauracje położone w dużych parkach albo w lasach lub też na wzgórzach, bardzo często właśnie z widokiem na morze. Dlaczego taki pomysł? Dlatego, że nie każdego mieszkańca miasta stać na to, aby razem wspólnie z rodziną spędzać fajnie czas i móc coś zjeść w miejscowościach nadmorskich. I dlatego tutaj właśnie, w tych restauracjach prowadzonych przez Urząd Miasta, ceny jedzenia oraz picia są bardzo tanie. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w Polsce tego typu lokali gastronomicznych prowadzonych przez Urząd Miasta nie mamy. Mamy jadłodalnie, mamy też bary mleczne, które w tym momencie już teraz nie są prowadzone przez urzędy miasta, tylko przez prywatne firmy. Natomiast taki koncept restauracji oraz przestrzeni rekreacyjnej dla całych rodzin, których po prostu nie stać na drogie nadmorskie restauracje, to jest coś bardzo wyjątkowego właśnie tutaj w Turcji.
Oczywiście menu w takim miejscu jest dosyć skromne, ale ceny oraz widok za oknem na pewno to rekompensują. I co tutaj możemy zobaczyć? Anna Yemeklar, czyli główne dania. Tutaj mamy grillowany kurczak 230 lira, klopsy, czyli koftę 290 lira, klopsy z serem 320 lira, hamburger 220, cheeseburger 240, pizza 260 lira, mamy jakieś przystawki typu frytki 100 lira, börek 130 lira, jakiś taki smażony kurczak 170 lira, pacianga 130 lira. Tutaj mamy jeszcze jakieś słodycze, sutlacz 120 lira, profiterol 120 lira i tego typu właśnie słodycze. Herbata kosztuje 15 lira, herbata w większym kubku 30 lira, cały dzbanek herbaty 120 lira, kawa po turecku 60, espresso 75, latte 75, jakieś Nescafe 75 i tak dalej. No i też mamy zimne napoje, czyli woda 10 lira, woda gazowana 20, sok 25, ayran 40, lemoniada 50 lira. Tutaj z drugiej strony mamy jeszcze zupa dnia 60 lira, taki mały zestaw śniadaniowy 300 lira, jakieś zimne kanapki 130 lira, kanapki na ciepło 160, kanapka z klopsem, z koftę 200 lira. Mamy też tosty 125 lira. Są też sałaty, na przykład Cezar 200 lira. No i różne rodzaje jajek, na przykład smażone jajka 100 lira, smażony sudziuk 125 lira, jajecznica z sudziukiem 135 lira i omlety. Tak jak sami widzieliście, ceny są tutaj naprawdę korzystne. Nie znam innych miejsc w Stambule, w których za herbatę zapłacicie 15 lira w dzisiejszych czasach. Niestety wszystko jest bardzo drogie, a tutaj właśnie w tych social tesislery ceny są bardzo korzystne, bardzo przystępne. Także spokojnie całe rodziny z dziećmi mogą tutaj się najeść i napić i korzystać z miejscowości nadmorskiej. Ta restauracja miejska jest dosyć skromna, bym powiedziała. Są w różnych częściach Stambułu troszkę większe, może nawet troszkę ładniejsze, takie lokale gastronomiczne zarządzane przez miasto, w których można zjeść troszkę bardziej wykwintne potrawy. Ale mimo wszystko lokalizacja jest świetna, ceny są super, więc na taki szybki głód naprawdę za bardzo tanie pieniądze można coś przekąsić. Dziękuję, że wybraliście się ze mną właśnie na tą krótką wycieczkę do dzielnicy Büyükçekmece. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że zobaczyliście fajne miejsca. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy taki koncept Wam się spodobał? Czy byliście kiedyś może w takich social tesisleri, czyli w takich miejscach gastronomiczno-rekreacyjnych? Ja oczywiście odpowiem na wszystkie komentarze. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.